Cześć wszystkim. Bardzo się cieszę, że wybraliście właśnie ten webinar. Dziś będę mówił o projekcie Loom, jak bardzo on zmieni wasze programowanie w Javie. W zasadzie już w Javie 20 można z tych funkcjonalności korzystać już w wersji preview. Wkrótce powiem coś o sobie. Ja na co dzień jestem programistą Java, tak samo jak wy, programuję w JVM-ie. Gdzieś dotykam dodatkowo takie technologie jak Cassandra i Kafka. Mocno specjalizuję się tutaj w performance JVM-a. Od czasu do czasu robię jakieś konsultacje, audyty, jakieś szkolenia. Gdybyście chcieli ze mną pogadać, możecie mnie złapać na Twitterze bądź LinkedInie, albo też mailowo, to jest bezpośredni kontakt do mnie. Tam czasem też bloguję, jeżeli chodzi o mojego bloga. I jakby tutaj zacząć całą naszą rozmowę odnośnie projektu Loom. Jakiś czas temu Phil Caltron powiedział, że są tylko dwie rzeczy, trudne rzeczy w programowaniu, w świecie computer science, to jest inwalidacja i nazywanie rzeczy. Oczywiście pewnie też słyszeliście o tym, że gdzieś to dotykało też rzeczy takich jak cache, że problem jest zawsze z inwalidacją cache'a, gdzieś to było bardzo wymierne. Natomiast w konkurencji, jeżeli chodzi o temat związany z konkurencji, tutaj Herb Sater wrzucił kiedyś takim cytatem, że skończyły się darmowe obiadki i trzeba zająć się mocno konkurencji w software'ze. Jeżeli chodzi o motywację, dlaczego ten projekt Loom powstał, powstał on tak naprawdę z kilku powodów. Po pierwsze, problem, który mocno dotykał Java, to był problem z zasobami, ponieważ obecnie dotychczas tworzenie wątków było bardzo kosztowne, ponieważ wątek w Javie nie jest bezpośrednio wątkiem tworzonym przez system operacyjny, więc siłą rzeczy alokowanie tych zasobów na ten wątek jest bardzo kosztowne. Nie możemy tego tworzyć w nieskończoność. Dzięki temu tak naprawdę skalowalność tego rozwiązania nie była zbyt duża. Wiadomo, że tych wątków można było mieć tysiące, natomiast zawsze to było ograniczone tymi zasobami. Jeżeli chodzi o wydajność, również zawsze z tym był z tym problem, ponieważ zawsze musieliśmy dobierać taką ilość, powiedzmy, wątków w naszych aplikacjach, tak aby one działały w sposób wydajny i były wykorzystywane w 100%. Jeżeli porozmawiamy o tym, jak wątek javowy działał, to tak jak wspomniałem wcześniej, wątek javowy jest opakowaniem, cieniutkim opakowaniem na wątek systemowy. I wykorzystując tego typu koncept, mamy sytuację, w której alokujemy bardzo dużo zasobów. To tak naprawdę są już to megabajty, ponieważ tak mniej więcej około 1 megabajta zajmuje utworzenie wątku na pamięci non-heap, ale też przy tym dochodzą inne meceje, tak jak tworzenie thread local allocation buffer, który też jest gdzieś tam kosztowny, ponieważ wszystko musi być zsynchronizowane, więc siłą rzeczy cokolwiek robiliśmy na tych wątkach, było to bardzo kosztowne. Blokowanie, używanie ich i tak dalej, i tak dalej. I co jest bardzo ważne, to to, że twórcy projektu Loom myśleli o tym, żeby pisać też aplikacje w dość starym stylu, czyli każdy nowy task na każdy nowy task tworzony byłby nowy wątek, więc jakby patrząc na to, co dotychczas robiliśmy przykładowo w aplikacjach webowych, zachowanie i nasze podejście do programowania jest dosłownie takie samo. I jakiś czas temu pojawiły się dwa JEP-y, to są Java Enhancement Proposals, więc pierwszy z nich był Virtual Threads. To był pierwszy JEP, w którym zostało udokumentowane i opisane, w jaki sposób te wirtualne wątki miałyby się pojawić. Co jest bardzo ważne, kiedyś w Javie były wirtualne wątki, w Javie 1.0, natomiast potem to zostało zamienione. No i tam mocno była dyskusja o tym, który koncept jakby wybrać. Też Ron Presley, osoba, która jakby była u władzy projektu Loom, też Ron robił wiele takich POC,
w których można było zobaczyć różne podejścia do konkurencji, właśnie tutaj wspomnianych właśnie Fibers, czy też z podejściem po części takim z Golanga, ale też mocno próbującym użyć konceptów chociażby z Erlanga, także gdzieś to nie było coś, co było tworzone całkowicie od podstaw, jeżeli chodzi tutaj o taką, można powiedzieć, akademicką stronę, natomiast starano się wzorować na tym z różnych języków, jak to wygląda, nawet chociażby z JavaScriptu. No i pojawił się drugi job, czyli Structure Concurrency, czyli OK, tworzymy te nowe wątki, ale wypadałoby w jakiś sensowny sposób ich używać. No i tutaj chodziło o to, żeby dostarczyć takie API programistom, aby w łatwy sposób można było z tego korzystać. No jak pewnie się domyślacie, ten projekt też pociągnął też za sobą kolejne konsekwencje z uwagi na to, że mamy bardzo dużo technologii na rynku, które są mocno synchroniczne. Oczywiście gdzieś z nich te technologie próbowały podchodzić w sposób reaktywny. Natomiast koniec końców jest taki, że zawsze większość tych wątków było blokowanych, ponieważ czekaliśmy na chociażby I.O., tak? No i pierwszy z takich projektów, który zaczął myśleć o tym, żeby wspierać w ogóle projekt Loom, był Jetty. Oni jako pierwsi z community wystartowali z POC, jak tego użyć, ponieważ to nie jest też takie proste, jak się okazało. Za tym też poszedł Vertex, ponieważ oni stwierdzili, że OK, my mamy trochę inny model, jeżeli chodzi o serwery, natomiast warto byłoby sprawdzić, czy te wirtualne wątki faktycznie coś mogą pomóc. Gdzieś bardzo dużo później ludzie od VMware, którzy pracują nad Springiem, też zaczęli nad tym pracować. Tutaj też programiści, którzy tworzą Webflaxa, też jakby próbowali to robić. Natomiast problem, który się pojawił, no to w Webflaxie nie do końca wirtualne wątki mają jakby na razie wielki udział w zyskach performance'u, więc jest nawet na GitHubie spora dyskusja na ten temat. I gdy sobie jeszcze zaczniemy rozmawiać o czym są te wątki, jak to w ogóle wszystko działa, to musicie zrozumieć jakby dwa koncepty. Pierwsze to jest coś, zrównoleglenie pracy, tak? A drugie to jest współbieżność i one jakby mają trochę inny fokus i trochę inaczej się na to patrzy. W przypadku równoległości my bardziej patrzymy tutaj właśnie na latency w kontekście czasu, natomiast w concurrency patrzymy na ilość tasków, które możemy zrobić w jakiejś określonej jednostce czasu. To jest bardzo ważne. Ale to nie tylko chodzi o to, żeby nam pomóc i w jakiś sposób te aplikacje robić szybciej, bo też chodzi o to, że w tym wszystkim chodzi jak zwykle o pieniądze, czyli jak zwykle musimy tworzyć jakieś aplikacje, które na czymś pracują i koniec końców płacimy bardzo dużo pieniędzy za infrastrukturę, więc Java miała takie miano, że ona nie jest językiem, w zasadzie JVM, tak? Nie jest to język do tworzenia szybkich, wydajnych aplikacji, ponieważ takie języki jak C++, Rust i tak dalej mogą to robić, czy nawet Golang, tak? Mogą to robić w sposób bardziej efektywny na dużo mniejszych zasobach. To też jakby był jeden z powodów. Ja też nie tutaj pragnę wspomnieć oczywiście o smogu, bo gdy my tworzymy niewydajne aplikacje, to smog się tworzy. Większość podejrzewam, że jest nas z Krakowa, więc na co dzień tego dotykamy, więc chodzi o to, żeby w jakiś łatwy sposób, nie inwalidując tych wszystkich konceptów, które dotychczas powstały, można było dostarczyć jakieś rozwiązanie, które ten problem by rozwiązywało. No i jak pewnie się domyślacie i pewnie już używaliście tego, pojawiły się zabawki, reaktywne zabawki czy to z RxJava, czy to Akka, czy też Webflax, które w jakiś sposób próbowały rozwiązać ten problem, czyli przy małej ilości zasobów próbowano ten performance uzyskać jak największy. No i to generalnie jakoś działało, ale ci, co pewnie mieli doświadczenia z reaktywnym programowaniem, wiedzą, że to nie jest zbyt fajne, nic przyjemne, jeżeli chodzi o debugowanie i tak dalej, ale my jako programiści często łykamy te wszystkie frameworki, wyglądamy jak ta chyba świnka morska, która po prostu napycha sobie policzki, bo fajnie jest sobie coś wpisać w CV, ale finalnie nie rozwiązujemy jakiegoś problemu. Ale okej, porozmawiajmy o tych wątkach. Czym jest ten wątek i jak one działają? Pierwsza rzecz, wątek to jest tak naprawdę abstrakcja. Jeżeli popatrzycie z punktu widzenia tego, co robi Java i gdy robicie new thread, generalnie to jest tylko abstrakcja na tym, co robi system pod spodem. Więc Java sama w sobie dotychczas nie miała bardzo wpływu na to, jak ten wątek działa.
I w kontekście wątku, co musicie wiedzieć, to jest takie króciutkie podsumowanie, to jest jakaś jednostka pracy, tak? Czyli jeżeli cokolwiek robicie w Javie czy w JVM-ie, gdzie startujecie przysłowiowego static maina, to jest też wątek. To jest co prawda główny wątek, ale to jest też jeden z wątków. Zawsze, jeżeli chodzi o wątki, jest zawsze ich za mało, ponieważ gdy chcemy uzyskać i wycisnąć jakby jak najwięcej soku z aplikacji, zawsze wiemy, że tych wątków jest za mało do obsługi naszego trafiku. Musimy też jakby dbać o to, żeby w jakiś sposób nimi zarządzać, ponieważ tworzenie tych wątków w nieskończoność też nie ma to sensu, ponieważ to jest raz, że jest bardzo kosztowne, a też jeżeli te wątki będziemy wygładzać i albo nie będą też z jakiegoś powodu mogły sensownie pracować, bo będziemy robić thread slipy i tak dalej, no to nie ma w ogóle najmniejszego sensu. Więc tutaj też można powiedzieć o tym, że nie zawsze też mamy odpowiednią wiedzę na temat, jak tego używać, tak? Ponieważ patrząc z perspektywy wątków i tych thread pooli, to zawsze jest pytanie, a ile tam tych wątków dać? No nie wiadomo, tak? Trzeba to przeliczyć i się nad tym zastanowić. Co jest też ważne, to, że jakiś czas temu te reaktywne zabawki zaczęły nam pomagać, natomiast one też trochę więcej wprowadziły tego zamieszania na rynek i te rozwiązania stały się coraz bardziej skomplikowane, ponieważ siłą rzeczy to też nie przychodziło za darmo, tak? Mamy skomplikowany sposób debugowania, sposób też pisania, bo trzeba zrozumieć koncept tych subskrypcji, eventów, streamów i tak dalej, a koniec końców i tak musimy dojeżdżać z feature'ami, więc to nie jest też zbyt fajne rozwiązanie i większość tego sprowadzała się do tego, że my jako programiści jesteśmy leniwi, nie chcemy zbyt mocno wchodzić w te tematy, jak to działa, więc możemy sobie więcej zrobić kuku nawet ze zwykłymi wątkami. I tak właśnie tak to właśnie wygląda. Jesteśmy taką małą wydrą, która sobie jeździ na większej wydrze, czyli na JVM-ie i tak na dobrą sprawę nie wiemy, co my robimy. Ale żeby nie było też tak oczywiście złośliwie, no to my cały czas potrzebujemy tej prędkości, tak? Musimy mieć coraz szybsze te aplikacje i w jakiś sposób musimy to rozwiązywać. No i klasyka podejścia była zawsze taka, dotychczas powiedzmy w Tomcacie, Netty oczywiście z Vertexem trochę to wywróciły, że tak to powiem, ten wózeczek. To było klasyczne podejście, tak? Mamy jeden request, jeden wątek, mamy jedną transakcję, jeden wątek. To generalnie bardzo fajnie się sprawdzało, ponieważ po pierwsze było to bezpieczne, ponieważ jeżeli mamy na przykład Springa, wiemy o tym, że jeżeli otworzymy jakąś transakcję, to nie będziemy mieć jakby dostępu z drugiego wątku, który może nam coś namieszać, czy tak samo wszystkie zabawki do tracingu były stosunkowo łatwe do zrobienia, ponieważ wszystko można trzymać w thread lokalach, co też siłą rzeczy było bardzo proste i łatwe. Tutaj ograniczenie też, jeżeli chodzi o transakcje, też było łatwe, bo tworzymy connection pool, która tak naprawdę która była w łatwy sposób ogarnialna przez stare koncepty. W projekcie Loom tak naprawdę wątki zostały podzielone, czyli mamy 3 grupy teraz wątków. Platform thread, carry thread i virtual thread. Platform thread to jest, musicie myśleć o tym jako ten stary platformowy wątek, który działa nadal i jest obsługiwany przez OS. Carry thread jest to wątek, który stricte jest dedykowany do pracy z wirtualnym wątkiem, czyli sam wirtualny wątek nie działa sam z siebie, on zawsze działa na carry threadzie, czyli jeżeli w momencie zaczynamy jakąś pracę, to carry thread podejmuje wirtualny wątek do działania tych wątków i tutaj jak sobie możemy to bardzo łatwo wyjaśnić, to tych platform threadów mamy ile chcemy, natomiast carry threadów mamy tyle mniej więcej, ile mamy procesorów na maszynie, a wirtualnych wątków znowu mamy tyle, ile chcemy. Jakby tutaj ilość jest dowolna. Jeżeli rozmawiamy właśnie o platform threadzie, to jaki był z nim problem, tak? Dlaczego to dotychczas było problematyczne? No bo powiedziałem to, że to był bardzo kosztowny zasób, ale czy faktycznie tak było, to sprawdź. Po pierwsze, problem był zawsze taki, że utworzenie tego wątku było kosztowne nie tylko z poziomu samej pamięci, tak, bo musimy zaalokować i tak dalej, ale samo zeskedulowanie takiego wątku trwało około 1 milisekundę. Ja wiem, że to nie jest dużo, tak, ale w momencie, kiedy mamy aplikację, która przyjmuje bardzo dużo requestów, może się okazać, że właśnie ten scheduling tych nowych wątków też jest problematyczny. Jest to wątek OS-owy, więc tak naprawdę my nie mamy w żaden sposób żadnej kontroli nad tym, jak to działa.
Co jest bardzo ważne, to to, że tak naprawdę cały scheduling jest oparty o to, co jest w kernerze, tak? To, co kernel nam dostarcza. A implementacji samego właśnie schedulingu, jeżeli chodzi o kernel, możemy mieć bardzo wiele, tak? Więc tutaj będę też o tym mówił trochę dalej, ale to jest jakby bardzo, bardzo skomplikowane. Task switching tak naprawdę powoduje, że mamy pod spodem kontekst switche, które też nie są dobre. No i tutaj też jeżeli chodzi o właśnie wszelkie związane tematy związane z cache locality i tak dalej, to wszystko jest jakby problematyczne, bo w tym momencie też jest taka sytuacja, że jakby z poziomu Java nie jesteśmy w stanie przypiąć konkretnie wątku do procesora. I tak jak wspomniałem, pojawił się właśnie ten care thread, czyli mamy go tyle, ile mamy wątków. Jakby cała zasada opiera się o forknąć pula, ale też o tym będę troszeczkę mówił dalej. I po części to jest trochę taki wątek, który jest jakby platformowy, ale on jest jakby wyłączony, to jest dedykowana pula specjalnie pod wirtualne wątki. Tak, i jeżeli chodzi o teraz różnicę, ten slajd powinien być trochę później, ale jeżeli patrzymy na różnicę, jak w tym momencie będziemy chcieli stworzyć nowy wątek, no to stricte mamy statyczną metodę, w której wskazujemy, który typ wątku chcemy w tym momencie uzyskać. I co jest bardzo ważne, to to, że nie możemy powiedzieć, że OK, to stwórz mi wątek carrythread, czegoś takiego nie ma i to nie jest to dostępne z poziomu API, natomiast możemy powiedzieć, że jest tylko platform i virtual, bo to stricte jest przekazane do użytku dewelopera. No i mamy tego naszego wirtualnego wątka, nasz wirtualny wątek i czym tak naprawdę on się charakteryzuje? Po pierwsze, dużo mniejsze zużycie pamięci, ponieważ porównanie tutaj jest do kilka kilobajtów, tak? Tutaj się mówi o maksymalnie 100 kilobajtów, jeżeli chodzi o cały stack trace i wszystkie niezbędne rzeczy, które są potrzebne do tego, aby ten wirtualny wątek został utworzony. Oczywiście to też nie jest tak, że to jest zawsze stała wartość, ona może być mniejsza lub większa, to jest taki powiedzmy limit, który mniej więcej został zauważony, albo też mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że to jest mniej więcej taka wartość. Co jest bardzo ważne, to to, że on z perspektywy w porównaniu, przepraszam, do wątku platformowego, ten wątek jest łatwy do tworzenia. On nie potrzebuje też jakby tych platformowych wątków jako tako do działania, bo ma dedykowaną pulę, ale też jest łatwy do blokowania, czyli tutaj możemy łatwo sobie ten wąteczek blokować i nie ma z tym żadnych problemów. Co jest bardzo ważne, to to, że ten wątek sam w sobie jest łatwy do stworzenia, do usunięcia i do zblokowania. To jest jakby 3 te charakterystyczne cechy, które nie możemy w tym momencie powiedzieć o tym, że jest to łatwe do zrobienia w dotychczasowej Javie, ponieważ tworzenie wątków było zawsze kosztowne, jakby usuwanie wątków tak samo, bo zawsze trzeba było się zastanowić, czy może jakiegoś keepa life'a jednak nie utrzymywać, no i blokowanie wątków zawsze było problematyczne. Jakbyśmy sobie mogli odpowiedzieć, OK, ale jaki jest cel tego wszystkiego, bo tak powiedziałeś, że te wirtualne wątki, że lepiej, że po co. No jakby tutaj, gdy czyta się konwersację na ten temat, jaki był głównie cel tych wszystkich, tego całego projektu, to twórcy chcieli się mocno skupić właśnie na aplikacjach, które dotykają I/O, tak? Czyli tam, gdzie mocno blokujemy właśnie wątki, gdzie wymagamy jakiegoś wysokiej współbieżności, ale też jakby tutaj z ograniczeniem się na jakieś pewne zasoby, tak? Czyli tutaj ten światek mikroserwisów, który też się pojawiał, on trochę też wpłynął na to, w jaki sposób ten projekt i w którą stronę on poszedł, ponieważ siłą rzeczy coraz mamy mniej zasobów, tak? A chcielibyśmy jak najwięcej ruchu utrzymać, a siłą rzeczy nie oszukujmy się, większość naszych aplikacji to jest taka przeglądarka do bazy danych, gdzie musimy po prostu wykonać jakiś request i te dane zwrócić, więc siłą rzeczy się też blokujemy.
Tutaj jeżeli chodzi właśnie o wszystkie zasoby, tak, czyli pamięciowe, procesorowe i tak dalej, one również miały być maksymalnie użyte do tego, żeby ten performance został osiągnięty. No i co jest bardzo ważne, to to, żeby zwiększyć tą efektywność tych wątków w takich, można powiedzieć, aplikacjach, które stricte dotykają wykonują jakąś krótką, bardzo, bardzo krótką logikę, tak? I nie trzeba tej całej maszynerii wręcz uruchamiać, aby to wszystko ogarnąć. Ale do czego ten wątek wirtualny nie jest stworzony? Po pierwsze, on nie jest stworzony do tego, aby obsługiwać nie real-time'owe, żeby pracować na nie real-time'owych kernelach. Co jest bardzo, bardzo ważne, to to, że też jakby siłą rzeczy w wirtualnych wątkach nie powinniśmy uruchamiać logiki, która jest tak zwana CPU band. To jest teraz problem, ponieważ jakby twórcy mają trochę odzew z community, ponieważ obecnie nie można powiedzieć, że wszystkie aplikacje, które tworzymy, webowe, one są tylko stricte IO bound, ale też problem, który się pojawia, to pojawia się taki, że czasami mamy tą charakterystykę w tej samej aplikacji troszeczkę zróżnicowaną. I co za tym idzie, obecnie nie jest to ogarnięte. Jeżeli mamy jakieś taski, które mocno siedzą na CPU, to nie powinniśmy tego uruchamiać na wirtualnych wątkach, ponieważ to jest generalnie zła praktyka. I co jest bardzo ważne, tutaj siłą rzeczy już widzę, mam błąd, bo to jest jakby defaultowy template Janka Jabłonka, to wirtualne wątki nie są tak naprawdę jakimś zasobem stricte do użycia, do wykonywania, ale musicie o nim pamiętać jako trochę o biznesowej logice, tak jak albo jak obiekcie, jak string. I ten cytat tutaj się troszeczkę zgubił, bo to powiedział twórca Ron Pressler, jeżeli chodzi o projekt Loom, ponieważ jakby z ich perspektywy wirtualny wątek jest niczym innym jak po prostu dodatkowym konceptem, właśnie takim jak obiekt, biznesowy obiekt, który powinien być w taki sposób traktowany. Nie powinniście myśleć o tym, w jaki sposób to schedulować, jak tym zarządzać i tak dalej, i tak dalej. To się po prostu dzieje tak, jakbyście tworzyli zwykłego stringa w JVM-ie. Co jest też bardzo ważne, to to, że z punktu widzenia samego JVM-a i tego projektu, wątek nie jest jakimś atomowym konstruktem. On sam z siebie nie działa, tak? On potrzebuje tego schedulera, na którym on będzie działał, i tak zwanej kontynuacji. Ale czym jest ta kontynuacja? Bo tutaj pewnie czytaliście już na ten temat, w jaki sposób te wątki działają. Dużo wcześniej, zanim jeszcze takie oficjalne API zostało opublikowane, pojawiały się takie koncepty jak właśnie Fiber i Continuations, jak to w ogóle pod spodem działa. I tutaj, jeżeli chcecie bardziej zgłębić ten temat, jak to dogłębnie działa, to musicie poszukać pod takim słowem, który się nazywa Delimited Continuous with Scheduler. Generalnie chodzi o to, że JVM potrzebował jakiegoś mechanizmu do manipulowania stackiem, tak, aby móc w jakiś sposób to w łatwy sposób ogarniać, bo w tym momencie dotychczasowo nie było to możliwe. Bez tego tak naprawdę tworzenie całego konceptu wirtualnych wątków, które nie dotykają wątków OS-owych, byłoby po prostu trudne. Idąc dalej, tak jak wspomniałem wcześniej, schedulery, dotychczas wątki Javowe działały i działają nadal na schedulerach OS-owych. Więc siłą rzeczy my nie możemy, twórcy nie mogą używać tego schedulera jako schedulera dla wirtualnych wątków, ponieważ tutaj tak naprawdę nic by nie zostało usprawnione. Co jest bardzo ważne, to chodziło też o to, żeby żeby osiągnąć bardzo tani kontekst, uniknąć problem z context switchingiem, bo w tym momencie każde przepięcie kontekstu jest kosztowne, a tu chodziło o to, żeby skupić się właśnie na tym user space'ie, nie kernel space'ie i tam operować maksymalnie wirtualnymi wątkami, tak aby ten context switching był jak najmniejszy. I to była tak naprawdę główna idea do tego, aby to stworzyć. I co jest bardzo ważne, to że scheduler przypisuje jakąś kontynuację
do jakiegoś cora, może ją zastąpić, może ją wznowić. Co jest bardzo ważne, to to, że kontynuacja sama w sobie teoretycznie powinna być taka stateless, tak? Natomiast to nie jest do końca prawda, bo jeżeli możecie wątek w danym momencie możecie tą kontynuację zatrzymać, to w jakiś sposób trzeba jednak tym stanem zarządzać. I ponownie, gdy ten wątek wirtualny, czy też ta kontynuacja zostanie wznowiona, to ona musi wznowić się w takim stanie, jakim została zatrzymana i ponownie przypisana powinien zostać do niej przypisany czas procesora, aby wykonać się dalej. I kontynuacja, musicie trochę, jakby o kontynuacji musicie pomyśleć o tym, jak trochę takim sekwencyjnym kodzie, który sam siebie może trochę jakby wstrzymać, tak, albo zatrzymać, tak, to w zależności od nomenklatury. I to chodzi o to, że to musi być natywne wsparcie jakby JVM-a, tak, to nie może być coś, co zostało jakby taką trochę doróbką zrobione i w jakiś sposób to grane na jakichś tam powiedzmy callbackach i tak dalej. Tu musiał być jakiś koncept, który jest natywnie wspierany w JVM-ie i co bardzo ważne, ten koncept sam w sobie powinien być bardzo łatwy do tworzenia. Co jest bardzo ważne, to ta kontynuacja powinna też móc rosnąć, też się skurczyć, w zależności od tego, co my w tym robimy. Czyli to nie może być coś, co jest z góry narzucone, czyli ma z góry narzuconą jakąś wielkość, ponieważ samo w sobie musi być to po prostu elastyczne. I tutaj, jeżeli chodzi o kontynuację, to co mogę powiedzieć, to ona mocno skupia się właśnie na tym kontekście call stacku, tak? Ona, tak jak wspomniałem, może się sama jakby zawiesić, tak? Może też być jakby wznowiona przez callera, czyli w tym przypadku to jest carry thread, tak? Czyli w momencie, kiedy wirtualny wątek może się odblokować, to tutaj jest mocna interakcja pomiędzy carry threadem a właśnie wirtualnym wątkiem. Co jest bardzo ważne, to to, że ona musi być stateful, czyli w momencie, no bo wiecie, robimy jakąś aplikację, mamy jakieś właśnie powiedzmy zmienne lokalne na stacku i co? I nagle zawieszamy ten wątek i co z nim robimy, tak? No, nie możemy tego usunąć, nie możemy tego w jakiś sposób manipulować, no bo cały ten stan, który tam jest, on musi po prostu być zachowany. Bo co jest bardzo ważne, to z punktu widzenia całego tego mechanizmu wszystkie koncepty, które były związane, chociażby tutaj synchronize i tak dalej, one muszą być jakby dalej wznowione i znaczy nie dalej wznowione, dalej utrzymywane, bo z punktu widzenia chociażby Java Memory Model w tym momencie musicie to traktować jako po prostu wątek, tak? Czyli te wszystkie interakcje pomiędzy wątkami, one są takie same. Jakby nie ma tutaj w tym momencie aktualizacji, jeżeli chodzi o Java Memory Model w kontekście wirtualnego wątku. OK, ale trochę pokażę Wam, jak to mniej więcej działa, bo mamy jakąś kontynuację, czyli to są te trójkąty, nie trójkąty, prostokąty, przepraszam, po lewej stronie i w momencie, kiedy my na kontynuacji, w zasadzie pod spodem, wykonywana jest metoda yield, w tym momencie następuje kopia właśnie całego kontekstu do heapa. I co jest bardzo ważne, to wirtualny wątek działa na heapie, czyli cały jego state jest przetrzymywany na heapie, tak? Czyli co jest bardzo ważne, to że też to ma jakiś tam impact na garbage collector chociażby. I w momencie, kiedy na kontynuacji zostanie zawołana metoda run, czyli to jest tak zwany rerun kontynuacji, jest kopiowany cały ten stack z heapa z powrotem do stack frame'ów na carry threadzie i ta kontynuacja jest dalej przetwarzana. To jest właśnie ta technika właśnie tego snapshotu, która jest po prostu na heapie. Ona całość nie jest przetrzymywana w tym momencie na off-heapie z uwagi na to, żeby właśnie garbage collector mógł wspomagać i usuwać potem te wszystkie rzeczy związane z wirtualnymi wątkami, ale o tym dalej. Co jest bardzo ważne, to całość tego projektu też jest napisana właśnie w Javie. Co jest jedyne ważne, to ten cały mechanizm związany z kopiowaniem tych kontynuacji pomiędzy heapem a stack frame'em jest napisany po prostu w C, tak żeby było po prostu szybciej. Czyli wszystkie te kopiowania
stack frame'ów, jakieś rzeczy związane z garbage collectorem i tak dalej, to one są jakby dopisane w C bądź w C++. I to jest właśnie ta cała mechanika, jak mniej więcej to działa, tak? Ja nie chcę tutaj też wchodzić trochę bardziej i zagłębiać się w te tematy, ponieważ mieliśmy tylko 45 minut na to, a chciałbym jeszcze powiedzieć o innych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, wykorzystując właśnie wirtualne wątki. I co jest bardzo ważne, to tutaj pojawił się też taki problem, który się nazywa tail call elimination. To jest tak naprawdę taki trochę egzotyczny koncept, który bardzo jest w stanie pomóc w tym wszystkim, no bo jak pewnie się domyślacie, każde tworzenie wątków jest de facto bardzo tanie, ale też ma to swoje konsekwencje. Na pewno widzieliście na internecie gdzieś tam sytuację, gdzie przykładowo dr Kabuc pokazał, że można stworzyć gazylion tych wirtualnych wątków, no i to działa na laptopie. Jakby to jest super fajne. Tylko jest jeden problem. To działa na laptopie i w momencie, kiedy uruchomicie po prostu jakieś tam, w skrócie można powiedzieć, rzecz, która jest mało istotna. Ale w takich aplikacjach serwerowych, w których ta liczba requestów jest naprawdę duża i kontekst bardzo często się zmienia, no to się okazało, że jednak tworzenie za każdym razem tego wirtualnego wątku jest troszeczkę jednak kosztowne i na tym to coś się traci czas. I tutaj jest taki koncept, który co prawda nie jest jeszcze jakby zagnieżdżony stricte w JVM, ale to jest dopiero propozycja, jak to ugryźć. Chodzi generalnie o to, żeby reużywać te wirtualne wątki, ale to znowuż jest ten problem, ponieważ jakby wychodząc z całym konceptem projektu Loom, chodziło o to, żeby nie pulować tych wątków, ani w jakiś sposób nie próbować nimi zarządzać, więc siłą rzeczy, jak się to pojawi, to będzie to bardzo nisko low-levelowo, kiedy przykładowo just-in-time compiler będzie mógł wykryć, że OK, ten typ na przykład wirtualnych wątków może w jakimś sposobie być reużyty z jakiegoś tam powodu, bo przykładowo wykonuje tylko funkcję metody, przepraszam, statyczne i tam nie będzie żadnych problemów. To jest generalnie koncept, ale chciałem wam o tym powiedzieć, że to się pojawi, prędzej czy później to się pojawi. I co chciałem wam też powiedzieć o tym, że scheduling jest preemptive. To jest bardzo ciekawy koncept, ponieważ w tym momencie, jakby patrząc na to, wirtualne wątki działają w taki sposób, że nie wspierają trochę w fairness. Generalnie chodzi o to, że jeżeli coś uruchomicie, to nie macie pewności, że ten wątek sam w siebie może powiedzieć, OK, to ja na chwilę oddam ten procesor. To tak nie działa. Co prawda cały czas to jest trochę tak spłaściłem ten koncept, bo widzę, że trochę czas nas nagli, ale generalnie o to chodzi, bo bardzo dużo teraz twórców, którzy zajmują się właśnie wirtualnymi wątkami w jakichś bibliotekach, widzą, że jednak to byłoby bardzo potrzebne, a nie jest to wspierane. Całość działa tak naprawdę na fork join poolu, troszeczkę stunowanym, ale tutaj chodziło o to, żeby nie wprowadzać aż tyle nowych konceptów do JVM-a, tylko starać się użyć coś, co działa bardzo, bardzo fajnie, a taki właśnie koncept, który działa bardzo fajnie, jest właśnie fork join pool. Jak to działa? Jak widzicie po lewej stronie mamy jakiś wirtualny wątek, który jest przypisany do carry threada, czyli to działa po prostu jakby pod spodem w fork join poolu. Ale te carry thready działają na OS-owych threadach i tylko tyle. Tutaj nie dorysowałem jeszcze strzałek, w których chciałem jakby pokazać wam, że tych wirtualnych wątków siłą rzeczy może być więcej, co oznacza, że carry thread może ogarniać w danym momencie co prawda jeden wątek, do momentu, aż on się zablokuje, więc siłą rzeczy ten cały koncept workstringu tam działa i to też nie myślcie sobie o tym, że jeżeli, nie wiem, utworzycie milion tych wątków, to faktycznie to tak działa, bo to też po prostu, jeżeli tam nie będzie procesora, no to się po prostu samo nie zrobi. Więc musicie o tym pamiętać, że ten fairiness jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o wirtualne wątki, czyli nie macie pewności, że jeżeli utworzycie milion wątków, to one w tym samym czasie dostaną ten czas procesora i będą mogły przetwarzać waszą logikę biznesową, ponieważ to nie jest prawda. I tutaj właśnie ten cały koncept, który dotykał tych wirtualnych wątków, chodzi o to, że nie wolno ich pulować, jakby
twórcy widzieli, że generalnie pooling tych wątków obecnie w jakichś tam egzekutorach i tak dalej jest trochę kosztowny i jest tricky tak naprawdę do zastosowania, więc oni stwierdzili, że on będzie tak tani, że po prostu nie będzie się go opłacało poolować, więc siłą rzeczy nie poolujcie, czyli nie twórzcie jakichś thread pooli, którymi staracie się jakoś zarządzać, bo to po prostu nie ma sensu. Ale też jeszcze będę o tym dalej wspominał, więc musicie pamiętać o tym, że cały ten koncept tych wirtualnych wątków głównie skupiał się na tym, żeby łatwo można było blokować się na jakichś operacjach, tak? Czyli to jest I/O i tak dalej. Więc musicie jakby wiedzieć, czym jest ta blokująca operacja. Blokująca operacja może być chociażby właśnie przysłowiowy thread sleep, może być to I/O, tak, czyli tak naprawdę większość operacji, których mocno dotykamy, czy jakieś połączenia do bazy danych, nie wiem, call HTTP i tak dalej, to wszystko jest blokujące. I co jest bardzo ważne, wirtualny wątek w momencie, kiedy się zablokuje, nie kosztuje was wiele, tak? To jest bardzo ważne, więc musicie potem pamiętać, że generalnie teraz blokowanie kodu będzie bardzo ok. Oczywiście nie we wszystkich kontekstach, więc jeżeli o tym myślicie, że ok, musimy przypisać nagle naszą aplikację w Tomcacie, która właśnie działa właśnie w tym stylu thread per request, to nie musicie tego robić, ponieważ to wszystko zostanie za was ogarnięte. W większości przypadków zostanie podmieniona po prostu thread poola. Oczywiście to nie jest tak do końca, ale przepraszam, egzekutor serwis, który wszystko to za was ogarnie. No i możecie powiedzieć, super, fajnie, jest świetnie i generalnie ten performance sam z siebie się zrobi. Oczywiście tak będzie, ale są pewne haczyki. Ponieważ obecnie wszystkie metody synchronize i bloki synchronize nie działają z wirtualnymi wątkami jako taki. Znaczy, jako tako to działa, natomiast to powoduje, że wirtualny wątek robi tak zwany pinning. A pinning możecie sobie wyobrazić w ten sposób, że leci sobie piwko, czyli wirtualny wątek, blokujecie i go odrzucacie dalej. Tylko że czas zatrzymania tego piwka u tego pana powoduje, to zależy wszystko od tego, co wy robicie. Najgorsza sytuacja, która może się trafić, to jest block synchronize na operacji I/O. To jest najgorsze, co można zrobić i oczywiście niektóre kolekcje, które niestety dały w kość, mimo tego, że one zostały dostosowane. Co jest bardzo ważne, jeżeli używacie na przykład jakiegoś JNI-a, będzie ten sam problem, ponieważ jakby obecnie, co prawda, projekt Loom bardzo mocno będzie wspierał projekt Panama, w której też jakby można powiedzieć, to są native call, ale trzeba pamiętać o tym, że to nie będzie też jakby za darmo, bo też mimo wszystko gdzieś będzie to po prostu ograniczone i na chwilę ten wątek będzie musiał być spinowany, bo jeżeli chodzi o JNI, to też jest to bardzo ważna uwaga. To nie jest tak, że całkowicie wszystkie metody w JNI-u są jakby złe. Tam generalnie są dwie takie metody, które one powodują największy problem, jeżeli chodzi o całe blokowanie, ale co jest bardzo ważne, to to, że jak na ten moment nie da się z tym nic zrobić. W przypadku Synchronize jest trochę lepiej, ponieważ jeżeli używacie Synchronize do właśnie synchronizacji wątków, możecie przejść na return locka i w bardzo łatwy sposób to po prostu obejść. Więc co jest bardzo ważne, to to, że pinning dotyka dwóch konceptów, bloków Synchronize i oczywiście metod Synchronize i natywnych coli. Co jest bardzo ważne, to to, że niektóre kolekcje, jakieś blocking queue i tak dalej, one gdzieś pod spodem, czy concurrent hash mapy, też one używają tych konceptów, więc siłą rzeczy będziecie z tego powodu cierpieć. I gdy chcecie sprawdzić, czy wasz wątek został przypięty, czy też nie, to możecie ustawić taki dodatkowy properties, w którym możecie powiedzieć albo, że chcecie być poinformowani, ale tylko to z jakimś tam małym detalem, albo jeżeli chcecie, no to JVM wam będzie po prostu pokazywał wszystko, co jest ważne, związane właśnie z tym, z przypiętymi wątkami. Albo jeżeli używacie JFR-a, możecie też jakby tym sobie po prostu nagrać i będziecie widzieć jako po prostu virtual thread pinned, jako po prostu dodatkowy event, który będzie wam mówił o tym, że wasz wątek został przypięty na taki czas, tak? I kto jest tak naprawdę, kto powoduje kto jest root causem w tym całym wszystkim.
Ale okej, no wszystko powiedziałem wam tak ogólnie, jakieś ogólniki, jak to mniej więcej wygląda, ale jeszcze kodu wam nie pokazałem, tak? To chciałem wam pokazać jeszcze kawałek kodu, jeżeli chodzi o tą kontynuację, jak to w ogóle teraz działa, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy jakiś tam target, no to ta kontynuacja zaczyna wchodzić w tą kontynuację, ona pod spodem wykonuje wasz runnable i to sobie po prostu działa, tak? To jest jakby wycinek tej metody, nie chciałem pokazywać wszystkiego, ale jakby generalnie to jest dalej kod javowy, więc jeżeli coś będzie się działo nie tak, to możecie spokojnie wejść tam po prostu sobie podpatrzeć, co się dzieje. To jest jakby, to jest bardzo fajna zaleta tego, że no to jest dalej Java, tak? I to jest super. Ale jak popatrzycie sobie na przykładowo na blokowanie tego wątku, jak to wszystko działa, to tutaj mam, trochę brzydko to wygląda, wycinek z async profilera, w którym jakby można zauważyć, że ten wirtualny wątek jest przypięty do carry threada i on sobie działa. Jeżeli zostanie on zablokowany, to też on jest blokowany w tak zwanym bloku kompensacyjnym, w którym w przypadku, gdy coś się dzieje, on będzie w stanie móc to reużyć, bo co jest bardzo ważne, to, że cały ten koncept blokowania, no jeżeli się zablokowaliśmy i czekamy, no to kiedyś musimy wiedzieć, kiedy to odblokować, więc to wszystko zostało ograne. Jak dobrze wiecie, no większość tych rzeczy jednak blokujących to nie jest tam ten blok synchronize, ale jednak to IO, tak? Ono nas najbardziej kopało i ono zostało bardzo mocno też przeorane, tak żeby bardzo łatwo wesprzeć projekt Loom. Ponieważ ja wiem, że część z Was chciałoby zobaczyć więcej kodu, jak to działa, ale z Waszego punktu widzenia nic się totalnie nie zmienia. Bo to w jaki sposób wy obecnie wątkami operujecie, będziecie operować tak samo wątkami wirtualnymi, nic to dla Was nie zmieni. Co jest dla Was ważne, to, co się zmieniło jakby pod spodem i co wpłynie na Waszą co wpłynie na wydajność, którą po części dostaniecie za darmo, tak? Czyli właśnie wszystkie rzeczy, które dotykają I/O, czyli jakieś socket channele, serwery, datagramy channele i tak dalej, całe stare I/O, które zostało ograne. DNS lookup, to samo, tam był problem w ogóle z tym, jak to ograć, ale też się to udało zrobić finalnie. W wersji JDK 20 zostało wszystko fajnie wyprostowane. Nawet co jest bardzo ważne, to też, że wszystkie rzeczy związane z jakimiś pipami i tak dalej, które działały na Windowsie, one również zostały ograne, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne, to, że samo w sobie I/O jest skomplikowane. No i pewne rzeczy dało się ograć, żeby te wirtualne wątki działały, ale widać, że jednak dalej to cierpi na jakiś tam performance. I tutaj, co jest bardzo ważne, to, że ta prezentacja była robiona bardzo dawno i jeżeli chodzi o IO Uring dla asynchronicznego I/O, to już praktycznie jest implementowane. W zasadzie to zostało zaimplementowane, tylko czeka po prostu na zmerdżowanie do głównego codebase'u, więc siłą rzeczy nasze I/O, w których mamy teraz w aplikacjach, po prostu zacznie fajnie działać. I wszystkie rzeczy związane też oczywiście z jakimiś konkurencji i tak dalej, to też zostało oczywiście dostosowane, bo siłą rzeczy musiało być dostosowane, aby te wszystkie koncepty dostosować i żeby to działało. Ale jedna rzecz, co nie działa, to thread local. Znaczy on z reguły działa, tak? W sensie chodzi o to, że możecie używać thread locali jako takich, natomiast problem, który się pojawił z thread localem, to, że każde tworzenie thread locala jest kosztowne, więc siłą rzeczy, jak tych wątków będzie się tworzyć miliony, jak to niektórzy się chwalą, tak? Jak to fajnie zrobić i zaczniecie używać takiego thread locala, chociażby powiedzmy do tracingu, tak? Do distributed tracing, przykładowo jak Sloofa, to będziecie cierpieć z uwagi na pamięć. Po prostu będzie tego dużo i wasz heap będzie po prostu ogarniany tak przez garbage collector, że stracicie na tej wydajności, która mitycznie miała być wprowadzona. Ale pojawia się jakieś światło w tunelu. W Javie 20 już możecie pobawić się, wcześniej się to nazywał Extend Local, w tym momencie to jest Scope Values, to był kolejny improvement, jeżeli chodzi o JDK, ponieważ trzeba w jakiś sposób ogarnąć te wszystkie rzeczy i ten bajzel związany z thread localami.
Więc oni wpadli na pomysł, żeby nie ruszać tamtego, bo wiadomo, każdy efekt i tak dalej to działa i jakby on wpływa na naszą wydajność, stworzyli nowy całkowicie koncept. I jak to działa? W momencie, kiedy chcecie używać takiego thread locala, gdzie on będzie używany pomiędzy taskami, powiedzmy, jako pole możecie sobie zainicjalizować scope value i wołacie na tym get instance, czyli to jest taki singletonik, który sobie żyje. I teraz tak, macie swojego taska, w którym mówicie, OK, ja mam jakiegoś, ja chcę mieć dostęp do tego scope values, no i teraz macie metodę isBound. Ona generalnie sprawdza, czy faktycznie ta wartość została tam przypięta, czy ona istnieje i tak dalej. Nie będę w to wchodził, bo to generalnie nie ma sensu, ale jeżeli ona jest, to po prostu wołacie metodę get, czyli to jest bardzo proste API. Ale pojawiły się też jeszcze 3 dodatkowe metody, ale jak już widzicie, nie operujemy na tej instancji, tak, tego scope value, ale to jest statyczna metoda, w której wołamy where, tak? Where, jeżeli ja ci przekażę taki scope value i przekażę wartość 1, czyli pod tym key.get pojawi się 1, to uruchom tego taska. Bo to jest runnable, więc tak naprawdę problem, który się tutaj rozwiązuje, to jest taki, że my coś uruchamiamy, w zasadzie ten return null nie jest potrzebny, znaczy jest potrzebny, przepraszam, ale jakby tutaj nic nie zwracamy, więc to jest jakby bardzo fajne. Oczywiście, jeżeli byłby to jakiś callable, no to mamy metodę call, tak? Czyli możemy powiedzieć, że OK, wykonaj mi jakąś moją logikę biznesową, ale też na przykład z wartością 1. No ale jak wiecie, to też może być takie skomplikowane, więc oni stwierdzili, OK, dla jakichś maniaków to możemy dodać trzeci parametr, w którym on po prostu będzie albo supplierem, albo callable, albo po prostu runnable. W zależności co tam przekażecie, on sobie po prostu rozkminia. Czyli to jest rozwiązanie, które działa bardzo wydajnie i co ważne, to on rozwiązuje ten problem z tą dodatkową alokacją, która ma miejsce chociażby we thread lokalach. Bo co jest ważne, to scope value będzie mocno przypisany do przepraszam, nie do thread locala, ale do wirtualnego wątku, który siłą rzeczy garbage collector posprząta. Przechodząc pokrótce do structure concurrency, tutaj generalnie nie ma za dużo rzeczy, jeżeli chodzi o rozmowę, jeżeli chodzi o structure concurrency. Generalnie to wygląda bardzo prosto. Otwieramy blok try with resources, gdzie wołamy powiedzmy na structure task scope shutdown on failure, albo tam jest druga metoda shutdown on success, tak? I teraz mamy ten scope. I na tym scope'ie wołamy metodę fork, w której wykonujemy naszą logikę biznesową. I teraz tak, to zwraca future'a, ale jest jeden haczyk. Jeżeli sobie to skastujecie do complete by future, to dalej możecie tego używać, bo siłą rzeczy tam jest implementacja pod spodem interfejsu, który będziecie mogli w ten sposób użyć. No i macie metodę join, która siłą rzeczy mówi, OK, ja teraz chcę poczekać na te dwie rzeczy, które się tam mają wykonać asynchronicznie. Jeżeli się pojawi jakiś błąd, to po prostu rzuć wyjątek. Jeżeli nie, no to wołacie po prostu na tym konkretnym feature'ze result now i dostajecie te wartości i wychodzicie z tego bloku. Co jest bardzo ważne, w tym structure task scope tworzony jest wirtualny wątek. Ale jeżeli wyjdziecie z tego bloku, to automatycznie ten blok zostanie, przepraszam, to te wirtualne wątki, które tam pod spodem były, one oczywiście wcześniej zostały wymiecione, ale już wiadomo, że ten scope, w którym jakby pracujemy na tych wirtualnych wątkach, one nie mają sensu i to jest zielone światło do tego, że można było posprzątać. Więc to jest generalnie bardzo proste. Tutaj, jeżeli chodzi o API, nic się bardzo nie zmieniło, oni cały czas będą nad tym pracować. Co jest bardzo ważne, no to, że jakby siłą rzeczy, jak popatrzycie na pierwszym, co zwraca metoda fork, no to jest future, ale jak to skastujecie, to naprawdę działa i można tego używać, bo to też jest jakby zarzut po części z community do projektu, że powinniśmy jednak iść w stronę nie future'ów, ale właśnie jakichś complete by future'ów, które są troszeczkę nowszym konceptem i bardziej takie human friendly. Jeżeli chodzi o wirtualny stack wątku, to co jest bardzo ważne, to, że wirtualny wątek przypomina w skrócie tablicę. To jest jakby dość prosty koncept, tak działa on pod spodem. Nie będę tutaj wchodził mocno w szczegóły, bo trochę nie mamy już czasu, ale musicie sobie to wyobrazić jak po prostu taka tablica, która jest mała i ona jest alokowana na hipie i tam jest przetrzymywany cały kontekst tak.
Jeżeli będziecie ciekawcy, jak to w ogóle tam wygląda, to jest jeden problem, bo nie da się dostać do tego stack trace'u bardzo łatwo w sposób jakichś narzędzi, które teraz obecnie wspierają. Jest cały czas jakby rozwój nad tym, że z tego co wiem, to już Java Mission Control jest w stanie to wyświetlić, jeżeli chodzi o JFR-a, ale jeżeli chodzi o jakieś inne toole typu JStack, nie jest w stanie to zrobić. Ale możecie użyć JCMD i możecie zrobić rzut wątku z formatem JSON i wtedy tam dostaniecie wszystkie informacje łącznie z wirtualnymi wątkami. Nie zdziwcie się, jeżeli tam nie zobaczycie nazwy tych wątków jako po prostu wasze nazwy. I co jest ważne, to to, że wirtualne wątki tworzymy, ale jest jeden haczyk. Ponieważ to, że tworzymy bardzo łatwo te wątki, no to ktoś potem musi je posprzątać. Niestety, jak to zawsze bywa, trzeba znaleźć sobie kogoś, kogo najmniej lubimy w całym ekosystemie, czyli garbage collectora, tak? Który on będzie ogarniał za nas kuwetę. Więc w każdym przypadku, gdy wirtualny wątek zostanie usunięty, garbage collector jakby będzie wiedział o tym, że będzie mógł tą przestrzeń wywalić. Są jakieś pewne propozycje o tym, żeby sam wątek wirtualny mógł po sobie posprzątać. To jest bardzo ciekawe, chodzi o taki koncept, który generalnie, jeżeli ja już nie pracuję, to mogę po sobie posprzątać wszystkie zabawki i ja znikam z pamięci. I tutaj jest bardzo ważne o tym, że jeżeli używacie tych wątków właśnie w tych wirtualnych wątków i bardzo dużo używacie też chociażby JNI-a, to nie dość, że możecie alokować bardzo dużo wirtualnych wątków, to w przypadku JNI-a i tam poszczególnych metod powoduje to, że w tym momencie jest GC Locker. A jak jest GC Locker, nie może tego usuwać. Za wyjątkiem tutaj w tym momencie ZGC i z tego co wiem, już jest backport też zrobiony do G1, który będzie mimo wszystko mógł posprzątać pamięć, która nie dotyka właśnie ten obszar krytyczny. Co jest też bardzo ważne, to to, że tutaj, jeżeli chodzi o kolejny koncept, jest coś takiego, co się nazywa Time Slice Based Preemption. Chodzi o to w skrócie, żeby po jakimś czasie móc powiedzieć tak, hej, ja robię jakiś właśnie CPU band task, ale w tym momencie kernel zarządza w tym tak, że jeżeli jest tworzony ten wątek, to po jakimś czasie wątek dostaje takiego hita, ja ci zabiorę na chwilę procesor. Tak w skrócie. No i oni chcą to samo zaimplementować właśnie w wirtualnych wątkach, ponieważ jeżeli w tym momencie odpalicie milion wątków, które są CPU band task, macie problem. Generalnie większość wirtualnych wątków będzie czekało na to, aż tamte skończą, a tamte nie będą mogły korzystać. I znowu jest to koncept bardzo mocno powiązany z Fairness, ponieważ w tym momencie no, siłą rzeczy to nie będzie działało tak, jakbyśmy oczekiwali, czyli wchodzi coś nowego, fajnego do Java, ale siłą rzeczy już i po części jest to ograniczone. I teraz, co jest bardzo ważne, to to, że jakby obecnie JDBC nie może jakby polegać na wątkach, bo trochę koncept się zmienił i tego można po prostu, może być sporo. Tutaj już nie mam trochę czasu, ale tutaj też będzie trochę wymagało trochę pracy do tego, aby właśnie to już zostało ograne, ale też wymagało to sporo trochę wysiłku, jak to ograć. Więc siłą rzeczy Kai Horstman powiedział, że musicie myśleć nie o wątkach, a o taskach, czyli w tym momencie, jeżeli będziecie mieć egzekutor, będziecie mieć new virtual thread per task, tak? Więc to automatycznie zacznie działać, a wy się nie interesujcie, ile tam jest wątków, jak to działa, nie próbujcie tego ustawiać jakby z góry, bo po prostu to ma działać jakby z pudełeczka. Co jest bardzo ważne, to nie wszystkie biblioteki jeszcze tego wspierają. I tu chciałem wam pokazać na przykładzie benchmarków. Pierwszy benchmark to jest ulubiona moja biblioteka Jackson, czyli jeżeli używacie platform Freda, to wynik nie jest zły, nie jest dobry, ale jest średni. Jeżeli użyjecie tego w wirtualnych wątkach, jest to złe. Co jest bardzo ważne, to oni pod spodem mocno jadą na synchronizie i starają się to ograć, ale też mają problem, bo potworzyli swoje własne jakieś kolekcje, blokujące kolekcje, w których albo object poole, w których po prostu pracują, ale mocno używają synchronize i jakby też twórcy Quarkusa mocno też jakby próbują wymusić, aby oni po części coś z tym zrobili, bo jest z tym duży problem.
Jeżeli popatrzycie na bibliotekę Creo, która służy do serializacji, która jest mega szybka, jakby różnicy tutaj za bardzo nie ma. Ona jest, tak? I tutaj jakby bez dwóch zdań, ale ona nie jest aż taką dużą przepaścią, jak to było właśnie w przypadku Jacksona. Na pewno większość z Was korzysta z Kafki i jeżeli ktoś korzysta z Avro, to Avro jest świetne. Praktycznie nie ma żadnych tutaj powiedzmy problemów z tym, więc nie mamy degradacji performance'u, co jest bardzo fajne. I pamiętajcie o tym, że przepięcie się na wirtualne wątki potencjalnie może Wam dać aż trzykrotny boost performance'u. I to jest naprawdę już nawet na preview, jeżeli chodzi o wersję. Naprawdę jest to spory boost i to działa bardzo fajnie. Natomiast musicie pamiętać o tym, że jeżeli będziecie mieć jakiś fragment aplikacji, który zaczyna zwalniać, to musicie tam zajrzeć, czy nie ma właśnie jakichś bloków synchronize, czy też kolekcji, ale też Wam powiem za chwilę o pewnych trikach, które się pojawiły w międzyczasie i to na przykład wyszło u mnie w projekcie. Jakie są dalsze prace? No dalsze prace są przede wszystkim na tym, żeby to w jakiś sposób usprawnić, ale żeby wiedzieć, co usprawnić, to tak jak Ron Pressler mówi, muszą wiedzieć o konkretnych, realnych use case'ach, co trzeba naprawić. I z jednych z takich problemów, który się oczywiście pojawia, bo jakby problemy muszą jakieś być, nie może być kolorowo, że ten feature wjechał i nie ma żadnych problemów, to jest to, że w tym momencie, jeżeli macie właśnie foreground pula, nie możecie go zmienić. W sensie nie możecie dać customowej implementacji tego, co jest wielkim problemem. Możecie wpłynąć na propertiesami, na równoległość, tak, na max pool size i tak dalej, i tak dalej. Tam są 3 konkretne parametry, które można jakby zmodyfikować, ale w tym momencie jakby to jest taki bottleneck, w którym jeżeli są twórcy, którzy chcieliby używać swojej custom puli, foreground puli z jakiegoś powodu, no to się nie da, tak? I to jest duże ograniczenie dla tych, którzy tworzą biblioteki. Block Synchronize to jest strasznie duży problem, bo w tym momencie to powoduje, że wirtualne wątki po pierwsze wiszą i są realne przykłady, w których i elaboraty wręcz z ludźmi, którzy nad tym pracują. Dlaczego wirtualne wątki w pewnym momencie się po prostu zawieszają i bez restartu JVM-a nic się nie da zrobić. I to samo, jeżeli dotyczy parkowania na schedulerach. OK, ale porozmawiajmy o tym, dlaczego te wirtualne wątki mogą się jakby zawiesić, bo 45 minut to jest zbyt mało, żeby pokryć wszystkie te tematy. Od tego, jak to działa pod spodem, bo naprawdę spędziłem nad tym sporo czasu i mogę Wam zapewnić, że to nie jest taki prosty temat, jak to jest przedstawiane na prezentacjach. Tam jest kupa rzeczy, na które trzeba uważać i być może w Javie 30 będzie to świetnie działało. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli to wejdzie w Javie 21, to wy będziecie tym poligonem, na którym będziecie to testować, tak? Bo te Springi i ci inni nie zdążą tego wytestować. I właśnie to jest jeden problem, który chciałem powiedzieć o wiszeniu wątków. Po pierwsze, planowanie preemptywne oznacza, że obecnie że system operacyjny decyduje, kiedy wykonanie jednego wątku jest przerywane, aby uruchomić inny wątek. W odróżnieniu od tego, jak działa to właśnie planowanie kooperacyjne, wymaga, aby każdy wątek wykonywał się przez jakiś określony czas, a potem dobrowolnie oddał się innemu wątkowi. To jest po części, ja o tym wspominałem, tak? A i właśnie w tym jest trochę problem, bo jeżeli wy coś uruchomicie na tym wirtualnym wątku, to w realnych aplikacjach ma to duży sens. Przykładowo ktoś odpali while true, tak? I zacznie sobie się kręcić. I co wtedy? A jak wspomniałem wcześniej, tych carry threadów macie tyle, ile macie core'ów, czyli przykładowo, nie wiem, teraz w obecnym Macu to chyba jest tam 32, tak? Możecie mieć maksymalnie 32 carry thready, które będą sobie pracowały. No i co dalej? Jest z tym problem, tak? Co jest bardzo ważne, to, że tak jak wspomniałem, to runtime decyduje o tym, kiedy podjąć jakby ściągnąć ze schedulera dany wątek, a nie wątek jakby sam w sobie. Więc to jest problem, jak to teraz ograć, bo wszystko jest tak naprawdę jakby mocno skomplikowane i nie chcemy tutaj żadnych interakcji ze strony kodu użytkownika. Tak więc jak to teraz ograć, żeby to działać? I żeby Wam powiedzieć o takim realnym przykładzie, bo to nie do końca może do Was przemawiać, też problem jest oczywiście z concurrent hashmapą.
Wyobraźcie sobie, ja nie, przepraszam was bardzo, nie zdążyłem tego kodu jakby przekleić do prezentacji, ale generalnie chodzi o to, że tworzycie sobie hashmapę, w której zaczynacie, przykładowo, macie hashmapę i zrobicie sobie pętlę, nie wiem, 1000 wątków, 10 000, nieważne, tak? W ramach tej pętli będziecie startować nowy wątek, który na mapie będzie wołał compute if absent, tak? Czyli jeżeli czegoś nie ma, to on spróbuje to wrzucić. Tylko problem z compute if absent jest taki, że to jest operacja atomowa. I załóżmy, że tą operację, w której wy tam wykonujecie, bo tam możecie podjąć jakąś operację jako blok, możecie wrzucić przykładowo thread slipa, albo jakiś call do HTTP, albo coś, albo call do bazy danych. Wyobraźcie sobie, że całość trwa 2 sekundy. To powoduje problem. Dlaczego? Bo wątek zaczyna, przepraszam, bo wirtualne wątki zaczynają wisieć. I to jest klasyczny przykład. Ja postaram się to bardziej opisać i wrzucę gdzieś jeszcze link do mojego bloga i wrzucę to na Twittera, ponieważ to jest bardzo klasyczny problem, w którym no często tego używamy właśnie w ten sposób. Jak to teraz pożenić z tymi wirtualnymi wątkami? Ponieważ to jest wycięte żywcem z dokumentacji. Jak to jesteście w stanie sobie to przeczytać, no to no tutaj blokowanie może wystąpić, tak? Więc jak może wystąpić, no to jest bardzo duży problem. A co powoduje całość? Powoduje tak, że niektóre biblioteki, które pod spodem używają na przykład Spring, może spowodować, że aplikacja się może zatrzymać. A dlaczego się ona może zatrzymać? No bo pod spodem jest synchronized. Concurrent hashmapa w tym momencie ma jakiś, ma używa bloków synchronized. I była taka próba wcześniej naprawienia tego problemu z użyciem read loków. Tylko problem jest taki, że po wdrożeniu tego można nawet mieć overhead 40 razy do tego, co było. Ponieważ każdy blok, przepraszam, każdy obiekt, każdy node musi przetrzymywać swojego loka, a jeżeli musi trzymać swojego loka, no to wiecie, że to jest obiekt. Obiekt ma header i tak dalej, nie będę wchodził, jak to dokładnie działa. Czyli wszystkie metody, chociażby z concurrent hashmapy, które mam compute i w coś tam, które po części są atomowe, będą na tym cierpiały. I w tym momencie nie ma za bardzo na to rozwiązania. Albo musicie zrobić sytuację taką, że wykonacie tą operację poza jakby hashmapą, a tylko result, czyli wynik wrzucicie po prostu poprzez właśnie compute if absent albo if present i tylko w ten sposób, jak to wrzucicie. Jeżeli będziecie jakąś logikę tam wykonywać, po prostu jest Bajzer. To samo dotyczy to metody merge. Ale pojawił się jeden trik, jak to obejść, bo da się to zrobić, ale to niestety jest problematyczne. Pojawia się tak, że jeżeli wstawicie properties, który tam jest bodajże JDK, Virtual Thread, Parallelism, coś takiego i ustawicie wartość runtime get runtime available processors -1, to problem się trochę rozwiązuje. Więc dalej jest to pinowanie i cierpicie na tym, ale nie aż tak bardzo, jak było to dotychczas. Dlaczego? Bo chociaż jeden wątek, ten carry thread, będzie cały czas jakby inaczej. Liczba wątków, które będą użyte, będzie mniejsza niż dostępnych procesorów, więc siłą rzeczy jakiś wątek procesora będzie mógł działać. Jeżeli chodzi o parkowanie tutaj w schedulerach, no to tutaj chodzi głównie o właśnie starving thready i tak dalej, ale i tutaj relatywnie wysoki contention na całym procesorze i tak dalej. Tutaj nie mam czasu, żeby w to mocno wejść, więc będę musiał to przeskoczyć i tutaj właśnie podałem wam przykład. Tutaj jeżeli ustawicie zamiast n tą wartość mniejszą, to trochę się wam rozwiąże ten problem, więc to nie jest tak, że odpakujecie to i to będzie wszystko działało z pudełeczka. JVM-TI to jest interfejs, który między innymi jest używany przez profilery i głównie przez profilery, aby mieć informacje o tym, w jaki sposób i co się dzieje teraz obecnie w waszych aplikacjach. Jeżeli zaczniecie używać zwykłych profilerów i nie po prostu tak z pudełka i uruchomicie to na JVM-ie, możecie zobaczyć, że wirtualne wątki przechodzą w stan parking and parking i tak będą w kółko. Nie wiadomo dlaczego. Nawet async profiler nie jest w stanie tego ogarnąć. Chyba że
jest na to obejście. Przepraszam, że tak trochę lecę, ale już nie mam po prostu też czasu na to, żeby to wszystko wyjaśnić. Jeżeli ustawicie tą flagę, tylko pamiętajcie, że tu jest minus, to spowoduje, że jakby montowanie i ta tranzycja, ten transition pomiędzy właśnie montowaniem a odmontowaniem spowoduje, że te eventy nie będą publikowane, więc siłą rzeczy będziecie mogli, odetchniecie z ulgą, że właśnie jakby wasza aplikacja nie cierpi w momencie, kiedy wyprofilujecie waszą aplikację, bo to jest bardzo ważne. Dalsze prace, no to rozwiązywanie gdzieś tam problemów z tym blocking queue, które nadal niestety sobie siedzi, a sporo projektów z tego mocno używa. Structure concurrency, wydaje mi się, że nadal to będzie rozwijane, tym bardziej, że jakby twórcy mają trochę pomysłów, jak to jeszcze usprawnić, żeby to API było jeszcze trochę bardziej user-friendly i też jakby community mocno wpływa na to, jakie metody tam po prostu zaaplikować, ponieważ w tym momencie ta metoda fork jest mocno generyczna i nie zawsze ona jest taka, jakbyśmy chcieli. Problem jeszcze jest ze wszystkimi metodami typu właśnie object wait, notify i tak dalej, to generalnie wpływa na to, że w tym momencie jest duży z tym problem. No i review tych wszystkich concurrent collection, bo jak czytacie o tym, co się stało i co zostało zmienione, no to możecie odnieść wrażenie, że te wszystkie kolekcje concurrent zostały dostosowane. Tak, ale to wyszło na etapie developmentu, a jeżeli już biblioteki albo projekty zaczęły z tego korzystać, to wychodziły case'y właśnie z performance'em, że nie zawsze to jest takie super fajne i oczywiste. No i niestety trzeba to po prostu, albo trzeba im to zgłaszać, tak, i to zostanie kiedyś rozwiązanie. Natomiast to nie jest tak, że pstrykniecie palcami i poczekacie na kolejny release Java i to zostanie rozwiązane. Czasem to po prostu się nie da tak szybko tego zrobić i trwa dyskusja, czy to warto wdrożyć, czy też nie. No i IO Uring, jeżeli chodzi o file system, ale to już nie jest takie, to już jest oczywista sprawa. I co musicie jakby wynieść z tej prezentacji, co bym chciał, żebyście wynieśli, bo uważam, że żadną prezentację godziną 45-minutową nie uzyskacie tych informacji, których byście chcieli, bo zawsze jest tak, że jedni chcą dotknąć kodu, a drudzy chcą dotknąć po prostu teorii, jak to mniej więcej działa, ale za głęboko w 45 minut też się nie da wejść. Możemy kiedyś zrobić dogrywkę, jeżeli chodzi o kod i mogę pokazać bardzo dużo use case'ów, kiedy tak naprawdę te wirtualne wątki sobie nie działają. Tak jak wspomniałem, musicie pamiętać o tym, że w tym momencie runtime jest totalnie gotowy. Jeżeli chodzi o debuggery, wszyscy to wspierają. Oczywiście są te problemy, jeżeli chodzi tam o jakąś degradację performance'u, ale ona jest. Z waszej perspektywy nic się nie zmienia, bo jeżeli podbijecie przykładowo Spring Boota czy coś tam, w pewnym momencie to się po prostu pojawi. Co jest bardzo ważne, to, że w tym momencie wirtualny wątek to nie jest wrapper na wątek OS-owy i nie możecie tak myśleć. To jest stricta rzecz, która jest związana w Javie. Czyli możecie tworzyć te miliony tych wątków, nie pulujcie tego, ale musicie być świadomi, że jakiś jest trade-off. Nie oszukujcie się i nie bądźcie obojętni. Tworzenie wirtualnych wątków będzie tanie jakby z waszej perspektywy, ale musicie pamiętać o tym, że w pewnym momencie to też może kosztować w jakichś określonych use case'ach. W 90% myślę, że nie będzie problemów. Blokowanie jest super łatwe, więc super tanie, przepraszam. Więc jeżeli macie jakieś zapytania HTTP i tak dalej, śmiało nawalajcie, ale pamiętajcie, że baza danych też może wytrzymać jakiś limit. Z waszej perspektywy, jeżeli chodzi o totalnie język, nic się nie zmienia. Darmowo podbijacie sobie wersję do 21, bo myślę, że ona będzie najbardziej stabilna, no i cieszcie się po prostu dobrym performance. Ale musicie pamiętać o tym, że to jest production ready, jeżeli chodzi o Java 21, i po części możecie to włączać sobie w jakichś tam Quarkusach, już powoli w Spring Boocie i tak dalej, ale to jest jakiś tam po prostu nadal feature, który nie jest wygrzany. On dopiero wejdzie, który tak jak było chociażby z G1, garbage collectorem, który dostał tak naprawdę, który nadawał się do użycia dopiero w 10, a on wszedł w 8, czy nie, przepraszam, w 7. Więc musicie o tym pamiętać, że to nie jest coś za darmo. Czasami może być to trudne do użycia, bo jeżeli będziecie się nad tym zastanawiać i widzicie jakieś tam degradacje performance'u, spokojnie nie przejmujcie się tym, starajcie się dostosować swój kod i powinno być wszystko OK. I pamiętajcie o tym, że to wszystko, co ja powiedziałem i to wszystko, cała maszyneria skomplikowania i tak dalej,
możecie ukryć za jedną magiczną adnotacją run on virtual thread. To nie ma żartów. Quarkus ma taką adnotację. I to samo będzie tak, jeżeli chodzi o Spring Boota. Ja myślę, że troszeczkę przeciągnąłem, więc bardzo Was przepraszam za mój pośpiech, ale bardzo Wam dziękuję za uwagę.